Okej, a więc cześć, witajcie, ja jestem Tomes, a dzisiaj robimy sobie tier listę, o którą też prosiliście, na temat filmów ze Scooby'ego Doo. I są to filmy od 1979 do 2021. I powiem tak, ja większość z tych filmów oglądałem, dużej części będę ukrywał, już nie pamiętam, bo oglądałem je naprawdę wiele lat temu, ale tak mniej więcej powiedzmy co nieco kojarzę, więc powiedzmy kierując się moim jakby tym co pamiętam z dzieciństwa, będę starał się mniej więcej sugerować się tym właśnie, no tego typu. No, zaczynajmy. Mamy Scooby-Doo podbija Hollywood. To jest film, który nie był to zwyczajny film o Scooby-Doo, był to film dosyć specyficzny, taki, w ogóle zostawcie lajkę, nie powiedziałem o lajku, ale był to film dosyć specyficzny, taki nie do końca w stylu Scoobiego, jak w ogóle pierwsze filmy o Scooby-Doo były właśnie nie do końca Scooby-Doo, jeśli chodzi o to, jak wyglądały seriale, więc dajmy pod Scooby-Doo Hollywood, dajmy na czy C, czy B. Na pewno nie na ostatnie, bo mamy tu więcej syfu niektórych filmów, ale czy to będzie, dajmy na B, bo to był taki, nie był to film o Scooby-Doo taki do końca, jakiego by się oczekiwało. Była to inna konwencja, ale powiedzmy, że całkiem spoko. Scooby-Doo i Bracia Boo. I to jest film, który też dałem tutaj, ponieważ, nie wiem, jakoś, albo choć... niby mamy Scrapiego, ja lubię Scrapiego, ale czy to zasługuje? Nie wiem, dajmy tutaj. Ponieważ mamy na przykład Szkołę Upiorów i Szkoła Upiorów była dla mnie mimo wszystko spoko całkiem. Była to inna konwencja całkowicie, niż to, co było do tej pory. Tak samo Upiorny Wilkołak, to też moim zdaniem jest coś, co dałbym to tutaj. A są te opowieści, one były słabe, to właśnie, to jest film z kategorii kupa, którego nie dajemy, nigdzie wysoko to się nie nadaje do oglądania. Nie pamiętam ile tam było tych opowieści, ale na pewno było tam ileś opowieści Scooby-Doo. I to było fatalne, kompletnie nie do oglądania. Wyspa Zombie, no Wyspa Zombie to jest klasyk klasyków, jeden z najlepszych, no najlepszy film o Scooby-Doo, nie ma nawet w ogóle, nie ma co mówić, to jest najlepszy film o Scooby-Doo. Zdecydowanie ponad wszystko to jest pierwsze miejsce z pierwszego miejsca, nie jakby. To Czarownicy, dałbym go chętnie tutaj, ale dałbym go tutaj przed to, bo jednak jest to lepsze niż to, co mamy tutaj. To tak samo, jakby dałbym Najeźdźców z kosmosu, dałbym też dużo wyżej niż te tutaj i to, co mamy tutaj na przykład. W ogóle, ja czemu dałem tak nisko? Dałem to tutaj bardziej, bo nie wiem, w sumie. Znaczy, bracie, bo chyba lepsze są od Hollywood, tak mi się wydaje teraz, jak sobie tak spojrzałem na to. Nie wiem, najwyżej będę zmieniał dużo potem, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć finałową listę. Cyberpościg dałbym tutaj bo Cyberpościg nie był zły, był to na pewno jeden jakoś, jeśli chodzi o te stare filmy, no to Cyberpościg widać, że to jest ostatni jakby z tej serii, jest najlepszy graficznie, bo jest najnowszy z tej serii. Dalej mamy Scooby-Doo Jamesa Gunna i to jest film, który ja lubię, ja lubię ten film, mocno lubię. To jest film, który oglądałem jako dziecko bardzo dużo razy, miałem na płycie takiej, to była płyta z kategorii płyta z napisem Scooby-Doo, taka zwykła biała płyta z napisem Scooby-Doo, jakaś, no wiecie na jakiej zasadzie, bez pudełka. Okej, to jest Scooby-Doo i ten drugi wampir, to było... Nie wiem, ja chyba nie byłem fanem tego filmu jakoś mocno. Ale był to całkiem dobry film, więc dajmy go tutaj. Znaczy, patrząc na to, co tu jeszcze mamy dalej, no to był całkiem taki przyjemny film do oglądania. Potwór z Meksyku też bym dał na tej, chociaż... Czy mi się Potwór z Meksyku... Ale dobra, w takim razie brałbym to wyżej... No to Scoobiego, czyli filmy o Scooby-Doo, które jakby opowiadają o potworach ze Scoobiego Doo, a nie jakichś historiach, jakichś wymyślonych czy coś. Filmy o potworach, Scooby-Doo, zagadki, tego typu, właśnie to cenię w Scooby-Doo. I mamy Potwory na Gigancie. No i to też jest film, który ja dałbym tutaj, chyba nawet. No ja lubiłem, to też jest film, który miałem na płycie, na tej zasadzie właśnie takiej zwykła biała płyta z napisem Scooby-Doo 2. No i to jest film, który no ja oglądałem też milion razy po polsku z dubbingiem. Marek Mostowiak jako Fred, widzowie, wiecie o co chodzi. Potwór z Loch Ness. To jest potwór spoko, to jest potwór, to jest film spoko. I ten film miał to do siebie fajne, że ten film mieszał animację 2D z 3D delikatnie co prawda, ale mieszał, zaczynał to mieszać. I to fajny zabieg. Potem z tego też korzystało Scooby-Doo i Brygada Detektywów, serial. Też on potem zaczął mieszać właśnie ten styl grafiki i już tak na większą skalę zdecydowanie, tam było więcej tego 3D. Aloha Scooby-Doo. To jest film, który mi się chyba nie podobał zbytnio jakoś, był taki przeciętny. Tak samo Mumia, bo to są filmy, to są te filmy nie kanonu co nowego Scoobiego, nie? Czy mi się myli już? Tak, to są chyba filmy tego kanonu, właśnie z tej serii, to nie były jakoś dla mnie mega fajne filmy, nie oglądało mi się ich jakoś przyjemnie. Chociaż, czy tego... Nie, no dajmy tutaj.
I to jest Scooby-Doo i Król Goblinów. I to jest film, który... Wiem, że ten film jest dziwny, ten film ma tyle różnych jakichś dziwnych rzeczy, ale ja ten film strasznie lubię. Przynajmniej lubiłem jako dziecko, pamiętam. Ta gadająca dynia, jakby wizja tego wszystkiego, nawiązanie do dzwoneczka nawet, czy coś, jakby... To był fajny film dla mnie, za dzieciaka. Miecz Samuraja to jest film specyficzny. Ja nigdy jako dziecko nie lubiłem właśnie tych rzeczy typu jakieś samuraje czy coś, ale było na pewno najlepszy z tych samych tutaj. To był chyba film, który mi się najbardziej podobał. Chociaż to mówię, nie wiem, czy to mówię dałbym tutaj, czy tutaj. Ta mumia była bardziej klimatyczna. Okej, Strachy i Patałachy. To jest dziwny film. Daphne grana przez Kate Melton. Fred, Robbie Amell. No, nie wiem. Jest to dziwny film na pewno. I ten film dajmy tutaj, ponieważ to będzie za chwilę kontrowersyjna opinia, jak dojdziemy do do klątwy potwora z głębin jeziora, ponieważ słuchajcie, Abracadabra Doo, też fajny film, całkiem sympatyczny. To też jest, nie pamiętam teraz polskiego tytułu, a ten film też był dla mnie fajny i podobało mi się strasznie w tym filmie, w ogóle taki szczegół dosyć mocny, ale intro, ten film miał zajebiste intro, mega mi się podobało. I właśnie, mamy Klątwa potwora z głębin jeziora, to jest film, który ja daję go, nie wiem czy na równi z tymi, czy mam go tutaj, ponieważ to jest film, który mi się podoba jakoś dziwnie, nie wiem czemu. Jest tam wiele jakichś takich dziwnych rzeczy, nie do końca i w ogóle mnie ciekawi, czemu nie przefarbowali Amela, Freda Robiego Amela na blond, jakby, to jest dla mnie, nie wiem, nie rozumiem tego. Pantozaur. I Pantozaur mi się nie podobał też. I tego filmu nie oglądałem, więc nie wiem, ale na pewno, no wiem, że na D ciężko jest dać coś więcej na D, więc zakładam, że ten film nie jest aż tak fatalny jak to. Tego filmu też nie oglądałem niestety. Tego też nie oglądałem, ale więc dam go tutaj, bo to jakby C to jest taka kategoria, oglądałem, był taki albo nie oglądałem. Bo D to daje po prostu film jest oglądałem fatalny, nie da się tego oglądać, nie? Na tej zasadzie. Okej, to był film dziwny, całkiem jakby inna koncepcja, oglądałem go chyba raz albo 2 razy w życiu i wizja kokowokowa jako zabawne, co dla mnie było fajne, przyjemne takie typu oglądania. Polecam obejrzeć komuś, jeśli ktoś lubi. Nie jest to co prawda Wyspa Zombie, ale fajne. Okej, to jest to... Nie widzę tytułu, ale filmu chyba też nie oglądałem, nie kojarzę, żebym to oglądał. To też mi się nie podobało, to w ogóle ja dużej części tych nowszych filmów nie oglądałem, przyznam się wam. No, to jest dużo filmów, których nie oglądałem, ale potem tutaj zaczynałem się filmy, które już oglądałem dalej, ale tego też nie oglądałem. To oglądałem i to, czy to mogę dać tutaj, czy tutaj, to oglądałem, ale dajmy to gdzieś tutaj, no, to dajmy gdzieś tutaj. Kiss, mi się wydaje, że ja z Kissem też oglądałem ten film, ale nie pamiętam go, więc dajmy tutaj. Okej, to jest Lego Scooby-Doo. Lego Scooby-Doo dałbym tutaj, dajmy, za sam wygląd Scooby-Doo jako Lego, jakby Scooby jest takim słodziakiem jako Lego. A jest tu ten film, nie widzę tu tego filmu z... Nie, bo to nie jest ten film, nie? Gdzie jest połączenie, jest jakiś wyścig, to nie będzie to, ale też nie oglądałem tego. Ale był ten film, co był jakby połączony z Supernatural, właśnie, z serialem, gdzie postacie Supernatural spotkali Scooby'ego Doo. To był ciekawy film. Okej, mamy... I co to jest za film? Nie wiem, możliwe, że to jest ten film, ale nie kojarzę, nie wiem. Ale tego też nie oglądałem na pewno, nie kojarzę ten. No to Lego, ale tutaj już jakoś to Lego tak do mnie nie przemawia. Filmy o Batmanie i Scooby'm Doo. Nie pamiętam, jakaś oglądałem, nie wiem czy oglądałem ten dokładnie. Ale dajmy go tutaj, chociaż dajmy tutaj, bo jakby lubię Batmana, a wydaje mi się, że mogę to oglądać. Przynajmniej kawałek, bo tych na pewno nie oglądałem, to jakby to jestem pewny. Tego też nie oglądałem. I to jest film, który oglądałem i dam go tutaj, był on całkiem spoko. Podobało mi się to wydawne była utrzymywana w stylu właśnie z 13 demonów z serialu i że film w ogóle nawiązywał do tego serialu mocno. Pojawił się Flim Flam, jakby to dla mnie też było spoko i szkoda, że nie wcisnęli tam Scrappy'ego, bo jak kojarzycie mu film o Scrappym, to ja mówiłem, że Scrappy powinien powrócić, Scrappy powinien być dalej w Scooby Doo. Twórcy powinni go lekko przepisać na nowo, ponieważ miał on kilka wad dla siebie, jakby i dałoby się normalnie poprawić. Niektóre zmniejszyć, niektóre cechy zmniejszyć, niektóre powiększyć i Scrappy powinien wrócić. I wydaje mi się, że właśnie 13 Duch to był film, do którego mogliby wpisać na nowo Scrappy'ego. Tym bardziej, że dodali tam Flim Flama, który też był dosyć nielubiany, a Flim Flama udało im się całkiem fajnie napisać na nowo. Jako już nastolatka, a nie dzieciaka, więc
jakby chociaż dowiadujemy się, co się stało z Flim Flamem, nie? I Flim Flam wyszedł całkiem spoko. I mówię, ze Scrappy mogliby zrobić to samo. Wyspa Zombie. I to jest film, który jest kontynuacją tego filmu. Niestety ta Wyspa Zombie jest fatalna. Jednak rzecz jest tak fatalna jak to, nie powiedziałbym, ale wydaje mi się, że ta Wyspa Zombie jest w stanie wejść niżej niż filmy, które nie oglądałem. Niestety, no nie pobije to tego, bo ponieważ no to jest klapa jakich mało. No ale też ten film Wyspa Zombie 2 jest fatalna. Film Scooby-Doo Scoob. To jest film, który oglądałem raz w życiu. Tak z ciekawości, żeby zobaczyć jakby o czym on jest. I był on całkiem ciekawy. Nie do końca właśnie podobała mi się ta wizja tego, tej akcyjności takiej. To mi się nie do końca podobało. Ale ogólnie i w ogóle wizja tego właśnie, tych superbohaterów, tego Blue Falcona i tego Super Psa, to też mi tak nie do końca się działo. Ja się nigdy nie lubiłem tych postaci, a dajmy go za sam finał, bo finał był spoko. Jakby w ogóle pojawienie się tylu znanych postaci z uniwersum Hanna-Barbera, jakby jak zobaczyłem to wszystko, łap gołębia, nie? Jakby głównym złoczyńcą był łap gołębia, to dajmy to gdzieś tutaj. Albo nie, no normalnie możemy chyba tutaj wywalić, tak mi się wydaje gdzieś. No dałbym to gdzieś tutaj. No dałbym to tutaj, dałbym to tutaj zdecydowanie, bez mniejszego zastanowienia. Okej. Szczęśliwy Halloween. Szczęśliwy Halloween oglądałem. To jest ten film, gdzie zdradzono jaką orientację ma Velma. I to był film całkiem spoko. W ogóle, widzowie, obejrzyjcie sobie ten film, nie? I powiedzcie mi, że Daphne w tym filmie nie ma jakoś, nie za grubych nóg, albo takich, albo zbyt krótkiej spódniczki. Mi się wydawało, że Daphne jakoś tak dziwnie wyglądała w tym filmie, tak dosyć niedziecięco. Tak jakoś, nie wiem, jakoś tak, nie wiem, jakoś takie dziwne miałem, jak to oglądałem, że Daphne jakoś tak wygląda bardziej, no wiecie o co mi chodzi w sobie. Tak nie dla dzieci, o w ten sposób powiem. To jest film, którego próbowałem wiele razy obejrzeć. Jednakże wizja tego filmu nie siedziała mi kompletnie. Pod względem animacji wolałbym dużo bardziej animację w stylu Happy Halloween niż to, co było tutaj. Bo ta animacja, co była tutaj, to jest animacja, która kompletnie mnie nie siedzi, bo ona dla mnie fatalna. Nie wiem, co powiedzieć więcej. I Chory tak tchórzliwy pies. To jest film, jakby Scooby-Doo i Chory tak, jakby lubiłem i Chory taka i Scoobiego. Oboje jakby walczą z potworami. Jakby był to film, którego mega wyczekiwałem. Niestety w Polsce go chyba jeszcze nie ma. Dalej go nie ma na pewno. Przynajmniej tak inaczej. Jak patrzyłem, to nie było. Nie wiem, może już dodali polską wersję, może nie. Nie wiem, ale to jest film, który jakby ja, nieważne czy go nie oglądałem czy nie, muszę dać go tutaj gdzieś wysoko, ponieważ ja wiem, że to, jakby, no to nie mogło źle wyjść. No i mamy Daphne i Velmę. Tutaj chyba wiadomo, to jest film, który na spokojnie zasługuje na to, żeby mieć ostatnie miejsce obok opowieści. No więc tak jakby prezentuje się tutaj nasza tier lista. Takie filmy są na miejscu tym. Mogę to jakoś zmniejszyć? Nie. O, tak. Tak prezentuje się lista. No, właśnie w ten sposób. Widzowie, możecie sobie teraz zapauzować, albo sami ocenić, czy byście tak samo dali, albo sami nawet możecie wejść teraz w link w opisie do listy i sobie sami swoją własną stworzyć. Możecie na przykład na Discorda, wpadajcie na link do Discorda w opisie jest i wysyłajcie na Discordzie swoje tier listy, jak wam wyszły. I co, ja się z wami żegnam, więc boom zjazd!